W tym odcinku wspólnie z Wami przeprowadzę wymianę oleju w 6-biegowej manualnej skrzyni TL4, szeroko stosowanej w nowszych modelach Renault. Całą procedurę zaprezentuję na przykładzie Renault Fluence, lecz w innych modelach wszystko wygląda bardzo podobnie. Licząc od początku roku otrzymałem kilkanaście maili w tej sprawie. Piszecie, że o ile w przypadku 5-biegowych przekładni na Waszą wyraźną prośbę warsztaty wykonują taką usługę, oczywiście mówiąc, że nie ma takiej potrzeby, producent nie przewidział wymiany, jak jeździ to nie dotykać i tym podobne tłumaczenia, tak w 6-kach mechanicy nie chcą w ogóle się tego podejmować. Pytacie także, dlaczego tak jest. Być może ma to związek z owianą złą sławą skrzynią PK6, stosowaną w starszych modelach Renault. Tam, jak zresztą Wam kiedyś pokazywałem, nie można było nalać zbyt dużo ani zbyt mało oleju, a do kontroli jego stanu służył mistyczny przyrząd, którego nikt nie posiadał. Dodatkowo skrzynie te wymagały oleju ze specjalnymi dodatkami smarującymi delikatne synchronizatory, czyli o oznaczeniu Tranself NFP, a nie NFJ lub pierwszego lepszego 75W80. Jednym słowem konstrukcja ta nie była idiotoodporna. Dwie proste rzeczy, czyli właściwy olej oraz właściwy jego poziom, spowodowały paradoksalnie bardzo duże problemy z serwisem w naszym kraju. Stwierdzenie Renault, że olej w skrzyni 6-biegowej, czyli delikatniejszej i bardziej obciążonej od 5, jest wieczny i nie należy go wymieniać, tylko dolało oliwy do ognia. Montowałem kiedyś taką skrzynię zakupioną po regeneracji do Laguny 2 i była ona zalana olejem do pełna, mimo wyraźnego oznaczenia nie przepełniać. W innym pojeździe, który przyjechał do mnie na rutynową wymianę, także było zalane pod korek i to czegoś bardzo rzadkiego. Na pewno nie był to Tranself NFP. Takie traktowanie tych skrzyń w połączeniu ze stosowaniem pierwszego z brzegu oleju przekładniowego 75W80 rzeczywiście mogło skutkować tym, że przekładnie rozsypywały się niedługo po wymianie i mechanicy dobrze sobie to zapamiętali. Skrzynia TL4 jest już pozbawiona wad swojej poprzedniczki. Wymiana jest prosta i nie ma się czego obawiać. Potwierdźcie jedynie rodzaj skrzyni, która jest zamontowana w Waszym samochodzie. Jest on wydrukowany na naklejce umieszczonej na górze skrzyni, wygrawerowany na jej boku, wyświetla go również klip podczas diagnostyki komputerowej oraz można sprawdzić go po numerze VIN w autoryzowanej stacji obsługi. Na początku rozgrzewam olej, pokonując kilkanaście kilometrów drogą ekspresową. Ciepły usunie więcej zanieczyszczeń. Ustawiam samochód na równej, płaskiej powierzchni. To ważne dla całej procedury. Demontuję dolną osłonę silnika. W przypadku tego modelu od przodu samochodu mamy tutaj 3 śruby, następnie po jednej śrubie przy każdym z kół oraz 2 tuż przed katalizatorem. Nasadka sześciokątna 10 mm. Po zdemontowaniu osłony uzyskuję dostęp do korka spustowego. Przy użyciu nasadki kwadratowej 8 mm odkręcam go i zrzucam olej. Tutaj bez komentarza. Przebieg pojazdu to 140 000 km, olej nigdy nie był wymieniany. Renault do dziś twierdzi, że jest on wieczny i wręcz nie należy go wymieniać przez cały okres eksploatacji samochodu. A później wielkie zdziwienie, że występują problemy ze skrzyniami biegów. Jak mówiłem na początku tego filmu, 6-biegowe przekładnie stosowane powszechnie w nowszych samochodach są bardziej obciążone i delikatniejsze niż te o 5 przełożeniach. Prawidłowo dobrany oraz regularnie wymieniany olej to podstawa ich bezproblemowej eksploatacji. Resztki smarowidła spokojnie sobie ściekają, a ja w tym czasie czyszczę korek spustowy przy użyciu zmywacza uniwersalnego. Kontroluję również stan gwintu oraz gniazda. U mnie wszystko jest z nim jeżeli jednak wymagałby on wymiany, to bez problemu można zakupić nową sztukę. Usuwam starą oraz montuję nową miedzianą podkładkę uszczelniającą KFC, popularnie nazywaną dmuchaną lub pompowaną, o rozmiarze 16x22x2. Oczyszczam przylgnię po stronie skrzyni biegów i montuję korek, dokręcając go momentem 24 Nm. Pora napełnić skrzynię świeżym olejem. Nigdy nie demontujcie w tym celu odpowietrznika. Właściwy wlew jest zlokalizowany obok półosi napędowej po stronie kierowcy. Dostęp nie jest jednak nadzwyczajny. W przypadku Fluence'a najłatwiej jest zdemontować koło przednie. Jednocześnie dla operacji napełnienia skrzyni ważne jest zachowanie właściwego, czyli równego poziomu pojazdu po każdej ze stron. Nie posiadam podnośnika kolumnowego ani nożycowego, tak aby podnieść cały pojazd na taką samą wysokość, jak robią to serwisy, a podnoszenie pojedynczo każdej strony i stawianie na 4 kobyłkach jest w tym przypadku zbędne. Dokonuję więc pomiaru wysokości dowolnego, niezwiązanego z zawieszeniem punktu podwozia lub nadwozia, zlokalizowanego w okolicy przedniego lewego koła.
Wynik zapamiętuję. Oznaczam pozycję koła względem tarczy hamulcowej na wypadek, gdyby koła były doważane dynamicznie. Najprościej jest obrócić koło zaworem do góry i nanieść znak na tarczy hamulcowej przy użyciu kredy lub pisaka. Unoszę pojazd i demontuję koło. Teraz opuszczam pojazd do wcześniej zmierzonej wysokości i zabezpieczam go przy użyciu podpórki. Wlew oleju jest zlokalizowany tuż obok półosi. Oczyszczam okolice z drobin piasku oraz kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. Odkręcam plastikowy korek wlewowy bez użycia narzędzi, tak aby go nie połamać. Jeżeli chodzi o dobór oleju przekładniowego, to jak zwykle nie zalecam kombinować. Olej ELF TransELF NFJ jest dedykowanym produktem przeznaczonym do tej rodziny skrzyń biegów. Zawiera on specyficzne dodatki smarujące synchronizatory, które są tutaj szczególnie wrażliwe. Znam osobiście przypadki, gdy ktoś chciał przedobrzyć, wlewając olej teoretycznie lepszej marki niż ELF i niestety trzeba było naprawiać skrzynię. Wymieniając na NFJ na pewno niczego nie popsujecie. Potrzebna ilość oleju to 1,9 litra. Zakupiłem więc 2 litrowe pojemniki. Wlewam olej w dowolny sposób. Możecie na przykład użyć dużej strzykawki, pompki lub, tak jak ja, wężyka z lejkiem. Moje arcyprofesjonalne narzędzie składa się z metrowego wężyka FI 8 i pasuje do większości manualnych skrzyń biegów Renault z rodzin JH, JR, a także do PK6 i widocznej tutaj TL4. Do automatów średnica jest nieco mniejsza. Zalewam skrzynię do tak zwanego przelania, czyli do momentu, gdy olej zacznie delikatnie wyciekać z otworu. Poziom ma ustalić się przy dolnej krawędzi wlewu, zatem czekam aż olej przestanie wyciekać. Kontroluję stan korka wlewowego. Jeżeli gumowa uszczelka kruszy się lub jest pęknięta, wymieniam ją na nową. Czyszczę go i wkręcam, dokręcając z czuciem. Następnie sprzątam miejsce pracy zarówno od strony wlewu, jak i spustu przy użyciu zmywacza uniwersalnego. Ponownie unoszę pojazd i przystępuję do montażu koła. Oczyszczam powierzchnię przylegania tarczy hamulcowej do felgi z korozji przy użyciu drucianej szczotki. Opcjonalnie można również zabezpieczyć ją preparatem przeznaczonym do tego celu. Tutaj akurat mamy stalowe felgi strukturalne z plastikowymi kołpakami, które udają alufelgi, ale w przypadku kół ze stopów lekkich, zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, smaruję powierzchnię otworu centrującego przy użyciu smaru miedzianego. Zapobiega to zapiekaniu się felg i umożliwia późniejszy bezproblemowy demontaż. Zakładam koło zgodnie ze znakiem wykonanym wcześniej na tarczy hamulcowej, czyli zarówno wentyl, jak i znak na tarczy ustawione na godzinę 12. Dokręcam śruby koła ręcznie niewielką siłą. Teraz opuszczam pojazd i ostatecznie dokręcam koło momentem 110 Nm. Uruchamiam samochód i udaję się na jazdę próbną. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów ponownie sprawdzam dokręcenie koła przy użyciu klucza dynamometrycznego. Kontroluję także samochód od spodu w poszukiwaniu ewentualnych wycieków ze skrzyni. Jeżeli wszystko jest ok, sprawdzam stan śrub dolnej osłony silnika. Zalecam całkowite wykręcenie również przednich śrub. Jak w każdym Renault, lubią one korodować i zrywać się, a tego przecież nie chcemy. Oczyszczenie i konserwacja smarem odpornym na działanie wody pozwoli bez problemów odkręcić je następnym razem. Ja osobiście stosuję smar Tutela MR2 opracowany dla Fiata. Jest odporny na zmywanie wodą. Montaż osłony silnika nie wymaga komentarza. Producent nie określił momentu dokręcania, tak więc z wyczuciem. I to już koniec mojej wymiany. 2 litry oleju kosztują grubo poniżej 100, a skrzynia biegów odwdzięczy się Wam bezawaryjną pracą przez długi czas. Zalecam profilaktyczną wymianę oleju co 3 lata lub 60 000 kilometrów, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Robię tak w kilku autach. Wylewam wtedy względnie czysty olej, lecz kolor to nie wszystko, gdyż naprzemienne rozgrzewanie i studzenie pozbawia go niektórych dodatków. Poza tym skrzynia biegów nie jest mechanizmem w 100% szczelnym, więc olej ma kontakt z powietrzem i wilgocią. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Polecam Wam również kanały YouTube Laguna Fana oraz Rysiuncia, które także traktują o Renault. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.